Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie. No słuchajcie, ostatnio sobie bardzo dużo city builderów pokryliśmy na kanale, więc czas teraz się wziąć troszeczkę za 4x, tym bardziej, że premiera Ciwki 7 już za 6 dni, jeżeli macie wersję Founders lub Deluxe Edition, lub 11 dni, jeżeli macie wersję zwykłą. W związku z czym przechodzimy sobie do filmu 7 nowych gier, gdzie budujemy Imperium, czyli 4x Strategy Games to Play w 2025, jeżeli nienawidzicie cywilizacji 7. Let's go! Empire building, army management, and diplomacy. The Civilization series is getting a new game with Civ 7, but maybe you don't like what you're seeing. We've had a lot of options in recent years. Old World, Humankind, Ara, History Untold, Millennia, but you want more? Good news! Ej, Ara to był ciekawy przypadek, szczerze, bo to nie był 4x tak do końca. I w sumie pograłem sobie w to chwilę i to zostawiłem. Jakieś patche wychodziły, jeden chyba nawet materiałem pokryłem, jeden patch jaki wyszedł. Były spoko zmiany, ciekawe jak to teraz wygląda, więc będzie trzeba sprawdzić. Ale to też, jeżeli chodzi o Civkę 7, to nie jest tak, że nienawidzimy, czy ja nienawidzę Civki 7. Po prostu są elementy, które mi się nie podobają, o które ja się po prostu boję. Tak? W zależności to, co zobaczy, jak to będzie funkcjonowało, no, najpierw trzeba zagrać. Ludzie to już, niektórzy, ci więksi twórcy mają okazję, stworzą jakieś materiały, no, ale nadal to trzeba po prostu samemu doświadczyć, żeby sobie wyrobić na ten temat po prostu no zdanie, no nie? Czy te mechaniki, które nam się nie podobają, czy te dynamicznie zmieniające się cywilizacje, czy są rzeczywiście do dupy, czy może to jest fajne, raczej do dupy akurat to jedno, ale no. Czas pokaże. There are other new 4X strategy games that you can play, but will you want to lead in any of them? Let's find out. No dawaj. Founding your empire. The newly announced Endless Legend 2. That's right, from Amplitude Studios, who brought you Endless Legend and Humankind. They have announced that they are in... To jest jedna z lepszych wiadomości w tym roku, nie? Jeżeli jeszcze nie oglądaliście trailera do Endless Legend 2, zachęcam, żeby sobie to każdy z was, jeżeli lubicie 4X, obejrzał samodzielnie. Lub oczywiście mój materiał też na ten temat jest, gdzieś tam się wyświetli wam link, no też go możecie sobie obejrzeć. Nie oglądam tam całego trailera, bardziej się odnoszę do tego, co zostało pokazane, plus porównuję to do pierwszej części, ale chłopie i dziewczyno, Jezu, Endless Legend 2, sztos. W sensie zajebisty trailer, świetna wiadomość, niespodziewana w sumie. I Endlessik to jest moja ulubiona gra Amplitude Studios. To jest takie, że macie Civkę, macie Age of Wonders, macie jeszcze Endlessa. No i nie liczę jeszcze Space'ów, nie? Bo oni też mają Endless Space, taką gierkę. Też 4X, tylko że w kosmosie. Indeed making Endless Legend 2. And this is a fantasy setting 4X strategy game where there's supposed to be storytelling and many factions and units, and this one we haven't seen too much yet, and there's a... Dobra, akurat frakcje są różne, w sensie w Endlessie jedynce, ale z żadną nie potrafiłem się tak zżyć, nie? One były takie trochę, oczywiście to będzie na niekorzyść, to chyba był jeden z większych minusów dla mnie w Endlessie, że one były takie trochę bezpłciowe. A number of things that we would want to look out for as we find out more through the year. So first of all, they are going to be having some internal testing. You can become an insider and then provide feedback, because Endless Legend and Civilization have sort of been entwined. In fact, Amplitude Studios and Firaxis, their game designs tend to circle each other. Civ 6 got districts, which we saw in Endless Legend. Humankind also brought the Civ change. No były dystrykty w Endlessie 1, ale to kurde, no, ani przez chwilę nie pomyślałem, może błędnie, że Civ 6 inspirowało się właśnie tworząc dystrykty Endlessem 1. No i jakoś tak one działały trochę inaczej, nawet bardzo inaczej bym powiedział. Idea, and Civ 7 suddenly has that. So these games tend to borrow from each other, and that's generally a good thing, because these competing games means we get better games overall. But Endless Legend had a number of things like customizing the equipment of each individual unit, which some players found overwhelming, while other players found... Upgrade'owanie ekwipunku dla bohatera to jest jedno, ale upgrade'owanie ekwipunku dla jednostek to jest drugie. To jest totalne jakby
na ten moment przynajmniej, przeciwieństwo tego, co Civ 7 będzie sobą reprezentowało, bo w Civ 7 oni zrezygnowali z ulepszania jednostek, w sensie z levelowania jednostek, zastąpili to levelowanie po prostu dowódców, którzy są ageless, czyli są nieśmiertelni, jak zginą w walce, to możecie ich potem skrzesić i oni będą przez całą grę tacy to ci sami, rozwijacie sobie ich zamiast jednostek, spoko, niech będzie, ale w Endlessie jeszcze to jest Heros rozwijany, drzewka talentów, akurat te talenty były takie trochę do dupy, one były bardzo podobne do siebie, może jednym się ci bohaterowie różnili, ale też właśnie upgrade'owanie jednostek, że mogliście mieć dokokszaną jednostkę pierwszego poziomu, nie? Pierwszego That tiru. added the complexity they wanted. And then we got Humankind, which some people really enjoyed, and it looked great and played good if you liked those mechanics. But some of the mechanics, like maybe the regions or the changing of civs, some people didn't quite vibe with those very well. And that's why Civ 7 going in that direction is interesting. And now Amplitude is back with Endless Legend 2, and through the internal testing and the feedback they receive, that will determine a number of details on how this one plays out. So this is a Fantasy 4X. There are heroes, there are civilizations, there are factions, and there's gonna be a lot of stuff like that. And we will have to wait and see if Endless Legend 2 first can surpass the first game, but also appeal to maybe a wider audience this time around without sacrificing the new ones that they Powiem tak, biorąc pod uwagę, że Endless Legend wyszło w 2013 roku, bodajże może w 2012, ale chyba to był 13, a może nawet 14, w każdym razie tak około 10 lat temu, gdzie gaming był jeszcze nie tak rozwinięty, jak jest dzisiaj, tak? To jest jakby, rozumie się samo przez się, jest to zrozumiałe. Tak jeszcze nawet gatunek 4X nie był tak spopularyzowany, bo popatrzcie sobie, popularność Civki 6 do Civki 5 jest kolosalna różnica między tymi dwoma tytułami. Abstrahując, który jest lepszy, to po prostu na korzyść Civki 6 wychodzi, że jest bardziej przystępna dla nowego gracza, zarówno graficznie, jak i mechanicznie. No i też te promocje i lepszy był budowany przez Firaxis na to, no hype, nazwijmy to promocja po prostu, reklamowanie tej gry było lepsze, w związku z czym więcej ludzi się zainteresowało i też jak ktoś chce sobie zagrać w 4X, chce sobie zagrać w Civkę, no to patrzy, mam Civkę 6 do kupienia za 20 zł z wszystkimi dodatkami, no to po co mam się pakować w piątkę, to sobie zacznę po prostu od szóstki i dlatego tam szóstka miała ile, 70 000 w piku graczy, 80 może. Wiecie, no to też nie są jakieś tam nie wiadomo jakie liczby, no ale to znaczy, chcę przez to powiedzieć tak, Endless Legend 2 na 100% przebije Endless Legend 1 pod każdym możliwym względem. Czy to ilości graczy, czy to popularności, czy to szatą graficzną, czy to mechanikami, cokolwiek, przebije. Mur beton, mówię to teraz, najwyżej to nie ma szans, żeby to się źle zestarzało, nie? Po prostu nie ma. they bring with this series. And then we've got Atre, Dominance Wars. Here you are trying to attain the powers of a god to dominate in a lore-driven, narratively styled 4X game full of unique species and stories to explore. You'll be evolving your units and commanding these diverse armies, and you're building cities, researching spellcraft, and of course, battling magical wars with other factions. This one, at first glance, does look very promising. Visually, it looks quite interesting and well developed. You will be building settlements, you're spellcasting like a god, forging artifacts. Your avatars are immortal generals living through the ages, and the narrative style. To jak w Civ 7. Nie, słuchajcie, Atre, tak, czekam. Na jednym z filmów już o tym Atre też mówiłem, nawet w ankiecie chyba było, na jaką grę czekacie w 2025 roku i to było Atre wymienione. Tylko cholera jasna, oni tak te informacje kiszą, nic nie udostępniają. Oni udostępnili tylko jeden trailer, że taka gra będzie, połączenie 4X troszeczkę z RTS-em, że te walki mają się toczyć w czasie rzeczywistym, normalnie, ale nic więcej na ten temat nie powiedzieli. Ale na 100% ja będę chciał zarówno w Endless Legend 2 zagrać, tam jakieś materiały z tego zrobić, w Atre również, nie? The narrative choices is something that has been becoming more and more common in 4X games. We've seen it in Old World, we saw it in Humankind, and Civ 7 is getting them. And this one is leaning harder into those narrative choices where you are making world-changing decisions. There are consequences. Eventy,
nie quick time eventy, nawet tylko eventy ogólnie, które się pojawiają w tych 4X-ach, to już powiedzmy sobie szczerze, jest to standard. To w Endlessie nawet jedynce były takie eventy i w sumie chyba w Endlessie jedynce mi najbardziej zapamiętałem w pamięć, że to on był tym protoplastą, który to wniósł do tego. No w Arze to już też, już Ara jest z końcówki 2.2.4, no to nie można powiedzieć, że już były, ale w Arze były, no to nie ma się co dziwić, że w 7 Civce będzie, w tym Atre będzie i w Endless Legend 2 na bank też będą, chociaż o tym jeszcze nie wspomnieli, nigdzie pewnie nie napisali twórcy, ale no na 100%. Consequences for your actions here. Now, this one is coming in 2025, and there is quite a bit of interest in it. We will be seeing more details as it builds to release later in the year. Speaking of narrative 4X, Liegecraft. Polska produkcja, Here nie? you are the king. And the interesting thing about Liegecraft is that it's kind of a 4X RPG. So you are leading your 4X, vassals, okay. building your feudal realm, conquering foreign kingdoms, and you are playing in turn-based 4X. Bardzo jestem zainteresowany tym tytułem też, nie? Znaczy w sumie tych, co wymienił, to jest trzeci, to każdy z tych będę chciał grać, ale Liegecraft, nie wiem dlaczego, ma dla mnie vibe takiego King's Bounty 4X-a. Nie potrafię wam powiedzieć dlaczego. Może przez to, że jest możliwość tutaj wchodzenia do budynków waszymi postaciami, bohaterami to nazwijmy, bo tutaj Jadwiga zaraz pewnie sobie będzie biegał, bo ja ten trailer pamiętam. Wszedłem na Discorda do twórców, napisałem co tam, jeżeli chodzi o te jakieś info więcej, ale tam jest na razie nie tyle pusto, co cisza. Cisza. Też trzymają kurczowo te wszystkie informacje, chociaż jakby się popatrzył na ten trailer, to powiedziałbym, że gra jest w takim dosyć zaawansowanym stadium, tak szczerze. But also real-time RPG. You might be wanting the more zoomed out playstyle and not wanting the zoomed in playstyle, or maybe you enjoy this blend. Whenever genres blend and mix like this, it could hit just right, or it could be a kind of a confusing mess. So this one, you are playing a character, and every character in the game has their own mind. So promoting loyalty and scheming against rivals and imprisoning the disobedient, you are trying to manage your kingdom, but your subjects have a mind of their own. So how do you get them to do what you want them? Przez też humor chyba, bo to się wydaje takie trochę z jajem robione, cała ta produkcja. Taki 4X, nie? Z RTS, z RPG-iem, gdzieś tam poważne strategiczne wybory, ale tutaj takie okraszone tą dozą takiego troszeczkę nie cringe'owego, ale humoru. Them to do. Just giving the orders doesn't mean they're gonna do it. So you really do have to play the politics and diplomacy in this one, and make choices that will affect your kingdom and the world around you. Managing those vassals, expanding your kingdom, attending and hosting events which are part of politics, and waging wars and fighting duels. You will also be able to create custom maps, and modding support is included as well. This is planning to enter early access in 2025, and Szkoda, they're że planning bliżej for nie at podają least kiedy. 6 months in early access, and 6 sometimes miesięcy? they manage to stick to such a short early access schedule, but Bez kitu. expect it to go longer. We will know more of Liegecraft when it finally 6 miesięcy statement, że będzie w early accessie, to jest tak optymistyczne nastawienie, że stary, no, w szoku jestem. W szoku jestem, no, ale to muszą być pewni tego, jeżeli coś takiego mówią, bo jeżeli powiedzą, że to tak sobie 6 miesięcy będzie w early accessie, a potem się przesunie o parę lat, tak jak przecież teraz wychodzi Foundation, świetny city builder, który też jest materiał na kanale z tego, polecam sobie obejrzeć, polecam sobie zagrać. W early accessie 6 lat i po 6 latach dopiero teraz wersja 1.0 wychodzi. does release into early Może to też access. chodziło o 6 lat. Yield Fall of Rome. Here is one that I've been watching for a little bit, and it's an interesting 4X, I teraz maybe a gameplay. do wszystkich hejtujących Oldenere na przykład. To, proszę Państwa, jest przykład gry, którą możecie po pierwszym spojrzeniu stwierdzić, że mobilka, nie? Że mobilka. To tak jak na przykład Plug Incorporated. Patrzycie i mówicie, no mobilka. I to też 100% dla mnie to jest vibe mobilki. 100%. Ja już o tej grze słyszałem. Gdzieś tam jestem zainteresowany. Chyba najmniej z tych tytułów, które do tej pory zostały wymienione. Ale ma to swój urok. Boję się, że w tej gierce będzie po prostu, wiecie, każda frakcja taka sama, z różnicą tylko jednej jednostki. Play-wise, feeling a bit more on the straightforward side, but visually woda it jest spoko is zrobiona nothing tutaj, else jak na quite taką looks like gierkę. this. It looks like a woven
a very tactile feeling and looking visual style. And plastelinowe, you nie? are playing these kingdoms and empires in this map Jak in a ten board game fashion. Neverhood. It is a Neverhood? turn-based 4X strategy game. As the world crumbles around you, you are trying to rebuild civilization and shape your people's destiny, using strategy, conquering provinces, and crushing your opponents who stand in your way. Now, this one did release into early access to few but mostly positive user reviews on Steam, so you can see what this game is right now, Ja nie and they've dostałem been jak coś. updating Jeszcze. more content. There's been a hotfix, and there is a roadmap for new campaigns and new factions and buildings and units, and a custom co-op map editor is coming as well, along with multiplayer seasons. So this one is Sezony in multiplayerowe, development ooh. still very clearly, and the early access label is accurate. But having said that, there isn't anything else that really looks like this, and although it does reminisce to many other games gameplay-wise, I think it does have enough unique things which make it worth a look. And they're planning for 12 to 18 months in early access, so full release is gonna be in 2020. To kontrast. Yield follow from od 12 do 18 miesięcy early access. Widełki mamy podane. Tymczasem Polacy, Liegecraft 6 miesięcy. 6 miesięcy i chuj. Nie no, śmieję się. Może się uda chłopakom. Ja trzymam kciuki. 26, but over the year, Yield Fall of Rome might be enticing some of you. For more indie looking for X, Feudums. Here we have a feudalistic online turn-based strategy with zero pay to win is being promised. Now, Dobra. that means they are leaning Okej, znamy to. Free to play, jakieś te trawiady, jakieś game za moich czasów. O, to nie. into a Go free-to-play next. model, Yeah. and that's not always the most convincing start to a Steam description, but this one is supposed to be blending 4X with grand strategy and idle elements. So this is not gonna be for everyone. But for some of you, there is some positive news as well. They have also announced that there will be single-player modes to Feudums. So this one is No, trying to to jest- be a number of things, and it's Nie, a no, little przeglądarce unclear grać, if no. you're gonna like it or not. So good news at the time of recording, there is a free demo for you to try for this one. You can try this at your own A nie w pace. There's supposed to be przeglądarce, okej. casual play styles, but you could also play hardcore, and there's large-scale battles and scheming and planning in this feudal society as you try to maintain your domain. Wiecie, jak jakaś gracz, no strategia w tym wypadku jest robiona na takim silniku, no to i tych jednostek możecie na jednym heksie milion wpieprzyć i oznacza, że tam jest milion. While also conquering more of the world around you. Modding support is also supposed to be a thing, so that's nice to see as well. So the tricky thing here is that it's built for a free-to-play online experience with microtransactions, but the microtransactions at the moment are not implemented, but that is the plan to Pomyślmy, free to play strategia, 4X powiedzmy, prawda, z mikropłatnościami. Jakie mogą być te mikropłatności? Na co te mikropłatności mogą mieć wpływ? Oczywiście, że kosmetyczne, także. Oczywiście, ale śmiem twierdzić, jestem prawie pewien, że będą to one miały wpływ bezpośredni na rozgrywkę, a nie daj Boże, że będą wam dawały jakieś specjalne wtedy oddziały, bo to, że przyspieszą, to jest pewne na 100%. No to już sam model, jak ktoś robi free to play gierkę z jeszcze modelem z mikropłatnościami, to bo musi zarabiać, musi czymś kusić tych ludzi, wtedy się gierka robi właśnie pay to i tak sobie coś możecie przyspieszyć albo stać się silniejszym za pośrednictwem pieniędzy i obawiam się, że w przypadku tego Feudums tak właśnie będzie. add them in later on. But also they've announced this single player mode where you could play Feudums as a solo player, possibly offline. That means this game is splitting and adding more modes of play. And that's always a challenge, trying to accommodate both styles. Single player, like just offline play, but also free to play online with microtransactions. How do you balance the game? Will they be different? Will they be the same? So Feudums is a curious one, which we will be seeing more of in the coming year, but also the free demo does No nie, at least allow us to strasznie mi jump to in trawiana and give it a przypomina. try before committing anything. For another indie one, Elaborate Lands.
A This tego nie is znam. meant to be a relaxing turn-based strategy game, Okay. combining the gameplay mechanics from 4X with some city builder and puzzle builder games, notably the puzzle building, city building kind of games we've seen a lot of recently. And in this one, you are building cities, gathering resources. Już Civ 7 ściągają, już ściągają z Civki 7, nie? Civka 7 jeszcze dobrze nie wyszła, już ściągałem model budowania dzielnic, że mieliście populację po prostu tikniętą i za to sobie stawialiście na całym heksie jakiś tam budynek. Researching technologies, and expanding your territory. And this chill city building style of 4X is something that we're seeing more of. And actually, speaking of and thinking of Civilization 7, Civilization 6 introduced the unstacked cities in the Civ series, which we saw in Endless Legend before that. The unstacked cities where you're building districts on tiles and you're not just having a single tile city, that kind of thing, right? In Civ 7, the city building and unstacked cityness has gotten to a point where I feel like you could almost play Civ 7 as a city builder. Like if you're just on your own in the game, building cities and expanding your districts and placing buildings, I can see a lot of people enjoying that kind of gameplay. A peaceful, no combat, no other player run of Civ 7. And Elaborate Lands leans all in onto that, really. It's just this relaxing building game where you are just expanding your empire in maybe a more peaceful way. Now, if you're unsure if you'd be into this, there is also a free demo for this one at the time of recording, and you can try out the production and resource management. Bardzo mi się podoba, że wraca moda na demka. Przecież dzięki demkom to jesteśmy w stanie sobie tyle gier sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani. Pomijam już to, jak nam to na naszym sprzęcie chodzi, nie? Dealing with population demands and all the goods, buildings, and technologies you'll need to build and research and acquire. There are random events, and although it is a peaceful game, they are promising an optional military mode which will add combat to this, but it will be optional and it'll only be coming during early access. So this is one that is a different twist to the 4X city empire building that focuses on the empire building. It's not going to be for everyone, but maybe it's for some of you. Oh, also, as we're approaching the end of the list, żeby nie skończyło tak, że na przykład 100 graczy w piku, nie? Przy dobrych wiatrach. I hope you consider subscribing and checking out the whole playlist of these kinds of videos linked below. Thank you. Now, if you prefer the space kind of 4X, beyond Astra. Space 4X goes back, way back to Massive Orion, and we've got Stellaris and Galactic Civilization. Nie jestem fanem 4X w kosmosie, ale mam jakąś dziwną słabość do planet, które możemy sobie w takiej grze obejść całe dookoła, bo one są na tyle nieduże, że jesteśmy w stanie to po prostu zrobić dosyć szybko. Tak jak w Małym Księciu. There's a lot of series that does 4X strategy in space. Beyond Astra is a new one looking for a 2025 release, and there is an alpha preview demo thing of this on Steam as well that you can just try out, and you'll be expanding your civilization, exploring mysterious planets and star clusters, interacting with your citizens and other life. Bardzo na horyzoncie to bardzo fajnie wygląda, że te budynki są takie właśnie zakrzywione, nie? No strasznie mnie to kręci. Forms that you discover in space, and you'll be shaping your destiny. This one was crowdfunded on Kickstarter successfully, and it is now in full development. And one important point here is that there is simultaneous planet, surface, and space gameplay, so it's not just the space stuff, which there are a lot of games out there which are calling themselves Space 4X's, but many of them are just spaceships flying around, and that's not... Marzy mi się, żebyśmy dostali cywilizację, już wiemy, że 7 tego nie zrobi, ale że cywilizacja 8, jak wyjdzie za te na przykład 6 czy tam 10 lat, że będziemy mogli sobie prowadzić cywilizację od starożytności do przyszłości, i to przyszłość takiej, że lecimy kolonizować kosmos po prostu. I wtedy tam się budujemy. Rozumiecie? Tak jakbyście chcieli połączyć cywilizację Beyond Earth z cywilizacją na przykład 6 albo 5, bo tam to w sumie było na silniku 5. Not quite what I look for in a 4X game, especially if you're looking for an alternative to civilization. You need that
planet base building, at least city building or something like that, that grounds your civilization in the 4X gameplay. And this one does have planet and space gameplay. You'll be tailoring your species, adaptability to climate, air composition, gravity, all of that you need to get your people ready for the planets you live on. There's city building and space station construction, economy, military, diplomacy, politics, science, culture, religion, many victory conditions, iconic pioneers, which lead your civilizations, various unit types, skill trees, a bunch of resources, and ecology to manage on the actual planets. There is a lot being done here and being promised here. Deep and diverse exploration, huge management freedom, galactic warfare, and just so much. Beyond Astra is an insanely big vision of a game, and the demo is going, and we will see where... Taka wizja jak była w tym No Man's Sky. Ale co by nie powiedzieć, No Man's Sky zostało dotrzymał słowa, deweloper i naprawił. I to naprawił tak, że naprawdę teraz podobno jest sztos totalny. Ja nie grałem, ale może wy takie gry lubicie, więc może sobie sprawdzicie. This goes, but they are planning for a release in 2025. And remember, release dates and release windows are not when a game is going to release, it's just when they want to release. What it means by 2025, first of all, games can always be delayed. Sometimes games release earlier than expected. Other times a full release is converted to an early access release or vice versa. Która gra wyszła wcześniej niż się spodziewano, niż planowano? Bo jedyny taki myk, że gra wychodzi wcześniej niż zakładano, to jest jak mamy droższą wersję po prostu i musimy zapłacić te 100 czy 200 zł więcej, żeby zagrać sobie 5 dni wcześniej. To takie wersje takie wersje kojarzy, pamiętam. Ciwka 7 na przykład, to z rękawa można, chociaż rękawa nie mam, ale z rękawa jestem w stanie powiedzieć. So we don't know exactly when all of this will be delivered, but Beyond Astra is something to look forward to this year. If you want the Space 4X gameplay, this one is at least trying to deliver pretty much everything. And yes, as a bonus mention, I'm going to talk about Civilization 7. So I know you're watching this list because you hate Civilization 7 and you're looking for an alternative. Ej, zbajtował mnie. To muszę tu sprostować. To nie jest tak, że ja nienawidzę Cywilizacji 7. Ja nie lubię niektórych mechanik, które zostały tam zaimplementowane. Ale może się okazać, że jak zagram, to jednak stwierdzę, kurde, to rzeczywiście działa. To rzeczywiście jest dobre, to rzeczywiście był dobry ruch, dobry myk, itp., itd. I summa summarum, koniec końców, Civka 7 może się okazać tą najlepszą cywilizacją. A może być tak, że faktycznie, że te, co się obawiałem, nie działają, czy tam, że miałem rację z tym, powie więcej, że jeszcze jakieś inne doszłe aspekty, które myślałem, że będą działać, a działają po prostu źle lub nie działają w ogóle. No to wtedy może rzeczywiście dojdziemy do takiego ale żebym powiedział, że nienawidzę 7. Nie. Mogę powiedzieć, że nie mam takiego hype'u i napalenia na Cywilizację 7 aktualnie. Nie pokazali nic, co by zrobiło na mnie takie wow, Jezu, jak to jest dobre, stary. No. A na szóstkę czekałem. But I do want to mention and remind everyone that the Civilization series of games always takes 2 years and 2 major expansions before they are, quote, complete. It was true of Civ 4, Civ 5, Civ 6, and it'll be true. Delikatnie tutaj LR, sprostowanie. Ja w Civkę 6 kupiłem na premierę. Najwcześniej jak to było możliwe, grałem i już do 5 nawet nie patrzyłem. Zmierzam do tego, że bez dodatków nawet w Civkę 6 grało mi się świetnie. I to multi nawet z Snowkittersami na Steamie. Of Civ 7 as well. It also takes about 2 years and the 2 major expansions for the player base to exceed the previous game. That was true of the past many Civilization games as well. It took 2 years for Civ 5 to overtake Civ 4. It took 2 years for Civ 6 to overtake... No dobra, rozumiem punkt widzenia i ma to jakby logiczne ręce i nogi, ale jest tutaj jeden aspekt dosyć kluczowy, myślę, pomijany. Że gaming się rozwinął, prawda? Że Civka 7 będzie bardziej też przystępna dla nowych graczy, no bo takie pewnie mają cel, żeby tych nowych graczy przyciągnąć. To gra nie może być traktowana
która by to cifka nie była, że dobra, cifka wychodzi, 2 lata trzeba poczekać na dodatki i tak dalej. Jeżeli tak jest faktycznie, że nowa część jest gorsza od tych poprzednich, czy nawet poprzedniej, no to znaczy, że gdzieś ktoś popełnił ekstremalny błąd przy tworzeniu takiej gry i taka gra nie powinna w takiej formie wyjść. Take Civ 5. Every single game in the series so far has been more popular than the last, as far as I can tell, and they've been more successful than the ones that preceded them as well. Civ 5 exceeded Civ 4, Civ 6 exceeded Civ 5. That's just the numbers. Civ 7 will likely Powtórzę się, ale to jest spowodowane tym, że gaming jest bardziej rozwinięty, graczy jest więcej ludzi gra. Już teraz ludzie, których kiedyś to była pasja, już się nie wstydzą, że grają w gry. Jak się pytają, co robisz w wolnym czasie? Gram sobie. I mówią, o ty kurde, leniu. be considered better than the previous games as well, but most likely after 2 years. So Civilization 7, if you hate it now, you might not hate it 2 years from now. You can check back Jak to when brzmi it's w on ogóle. sale, where you can get the whole game at half the price, and where you might find it more worthwhile, because this will inevitably go on discount when it's actually complete with the first 2 major expansions. Then you might want to check back in with Civilization 7. Otherwise, if you want to see what Civilization 7 is in more detail, I have many videos covering it. Do check that on the channel. I've done exclusive gameplays, I've done coverage of specific mechanics, and discussed some more nuanced topics Czyli tyle. surrounding Civilization 7, in line with my extensive Civilization 6 coverage. Dobra, to już wszystko wiemy. Mamy 7 gierek wymienionych. Endless Legend 2, czekam bardzo mocno. Liegecraft i to Atre. Atre, Dominance, coś tam. I ewentualnie zerknę sobie na tego Space'a jeszcze, bo on też wygląda całkiem w porządku. No i teraz słuchajcie, moi drodzy. Cywilizacja 7, premiera za te 6 dni, czy tam 11, w zależności od tego, jaką wersję kupiliście. Ja najprawdopodobniej będę streamował to na Twitchu 6, jeżeli mi się wszystko uda, więc jeżeli korzystacie z Twitcha, zapraszam tam, możecie też followka od razu zostawić na kanale, u mnie linki w opisie będą, też gdzieś są na kanale, to taki sam nick jak tutaj. I dajcie znać, na jakie gry wy czekacie z tych 4X-ów, czy któryś z tych tutaj przedstawionych wam się spodobał, czy podoba, czy czekacie, czy może macie jakieś inne 4X-y godne polecenia, które mają w tym roku wyjść. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Kciuk lub łapa w górę, chociaż to jest to samo. Komentarz jakiś dla zasięgu, subek, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!